Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję, Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu. Czy styczniowe dane źle świadczą o kondycji gospodarek? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Czy styczniowe dane źle świadczą o kondycji gospodarek? Dzisiaj poznaliśmy serię niezwykle ważnych danych makroekonomicznych. Przeanalizujmy je wszystkie, zobaczmy, co się dzieje w gospodarkach na przełomie poprzedniego i tego roku, na początku 2023 roku. Na samym początku idą oczywiście dane z Polski. Zaczynamy od sprzedaży detalicznej, która była gorsza niż zakładały prognozy, ale przede wszystkim widzimy, że realna sprzedaż detaliczna, czyli już po uwzględnieniu inflacji, pierwszy raz od 2021 roku ma wartość ujemna i oczywiście to jest pewnego rodzaju znak słabości polskiej gospodarki, a co kupujemy, co sprzedajemy, na następnym wykresie bardzo ładnie to widać. Patrzymy także na produkcję przemysłową, którą poznaliśmy wczoraj. Okazało się, że i ona była troszeczkę gorsza niż zakładały prognozy. Na tym wykresie widać bardzo dobitnie, jak to się teraz kształtuje, ale na przestrzeni ostatnich lat widać, że ten okres postpandemiczny zdecydowanie polska gospodarka wykorzystała do tego, żeby rozbudować moce produkcyjne w przemyśle i to jest ten motor napędowy wzrostu gospodarczego w ostatnich latach. A co teraz najbardziej kupujemy? Widać to na następnym wykresie. Poznaliśmy dzisiaj także dane o produkcji budowlano-montażowej, ale te zdecydowanie zaskoczyły pozytywnie, były lepsze niż optymistyczne prognozy i widzimy tutaj na tym wykresie, jak kształtowały się dane względem prognoz. Dynamika jest dodatnia, świadczy to o tym, że ta bardzo łagodna zima jest dobrze wykorzystana przez sektor budowlany, co jest teraz wykorzystywane do tego, żeby wspierać popyt w budownictwie. Widzimy to na następnych wykresach. Rynek mieszkaniowy także jest tutaj bardzo wyraźnie uwzględniony, więc z tego kierunku płyną bardzo optymistyczne sygnały i oczywiście jeszcze należy uwzględnić dane o wynagrodzeniach, które były co prawda wyższe niż zakładały prognozy, ale realne wynagrodzenia cały czas są na minusie, czyli ta negatywna kontrybucja wyników inflacyjnych do naszych wynagrodzeń cały czas sprawia, że zmniejsza się nasza siła nabywcza, uwzględniając średnie tempo wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, które są teraz tutaj bazowym takim wskaźnikiem odniesienia. Jakie są więc wnioski? Polska gospodarka wyraźnie hamuje. Będziemy świadkami kontynuacji tej tendencji prawdopodobnie jeszcze w pierwszym kwartale i prawdopodobnie w drugim kwartale będzie dno tego spowolnienia gospodarczego, które jest dość wyraźne i cykliczne. Natomiast teraz zajmijmy się danymi, które dzisiaj poznaliśmy dla strefy euro i generalnie dla świata. Zaczynamy od wskaźników PMI za luty, ponieważ dzisiaj poznaliśmy lutowe dane z Niemiec. Były one bardzo dobre. Przekroczyły barierę 50 punktów. Widzimy bardzo wyraźnie, jak te dane rozjeżdżają się względem prognoz. Na wykresie widzimy także, że dane dotyczące wskaźników ZEW także były lepsze niż zakładały prognozy. Bez względu na to, czy mówimy o oczekiwaniach, czy bieżącej sytuacji, wskaźniki rosną i myślę, że jest to już widoczna kontrybucja tego, co się dzieje na cenach gazu, ponieważ moim zdaniem to jest główny czynnik, który doprowadził do tego, że oddala się perspektywa recesji w niemieckiej gospodarce. To oczywiście jest pozytywna informacja także dla polskiej gospodarki, ale moim zdaniem najbardziej zaskoczyły nas dane dla strefy euro, ponieważ one były jeszcze lepsze niż dane dla Niemiec. Wygląda na to, że niemiecka gospodarka, ta dynamika odbicia w niemieckiej gospodarce jest jeszcze mniejsza niż dla całej strefy euro i te dane dotyczące wskaźnika PMI dla całej strefy euro jeszcze dobitniej to pokazują. Dlatego też wnioski są takie, że luty w europejskiej gospodarce jest optymistyczny i to także może wpływać na perspektywy dla polskiej gospodarki. Przypominam, dane z Europy to są dane za luty, a dla polskiej gospodarki poznaliśmy dane za styczeń, więc być może dane, które poznamy za miesiąc odnośnie lutego dla polskiej gospodarki będą nas mile zaskakiwać. Myślę, że na to jest bardzo duża szansa. I poznaliśmy także wskaźnik PMI dla Wielkiej Brytanii. I w tym wypadku moim zdaniem mówimy o największym zaskoczeniu. Te dane były zdecydowanie lepsze niż dane dla strefy euro.
i zdecydowanie przekroczyliśmy barierę 50 punktów, czyli sektor, czyli w ogóle gospodarka brytyjska się rozwija, bo mówimy tutaj o wskaźnikach composite i to jest oczywiście niezwykle pozytywna informacja, daje paliwo do umocnienia funta brytyjskiego, o czym za chwilę będziemy mówić, natomiast moim zdaniem optymizm, który wieje z danych za luty dla strefy euro, dla Europy, będzie także bardzo dobrze kontrybuować dla polskiej gospodarki i wpływać na to, żeby w przyszłych okresach, w przyszłych miesiącach polska gospodarka szybciej zaliczyła dno i zaczęła się odbijać niż wcześniej zakładaliśmy. Czyli podsumowując, dane, które dotyczyły Polski, były generalnie słabsze niż zakładały prognozy. Dane, które są już teraz bieżącymi dla strefy euro, są lepsze, czyli myślę, że można spodziewać się tego, że dno cyklu koniunkturalnego jest już bardzo, bardzo blisko dla Polski. Być może będzie ustanowione na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, być może na początku drugiego kwartału. Natomiast jeszcze wracając do Wielkiej Brytanii, warto zwrócić uwagę, że pomimo tych danych makroekonomicznych widzimy, że Wielka Brytania spośród gospodarek G7 najbardziej uprzemysłowionych, rozwiniętych krajów na świecie cały czas jest ta gospodarka poniżej poziomów sprzed pandemii. To jest oczywiście coś, co rzutuje na wycenę funta brytyjskiego i moim zdaniem będzie także sygnalizowało potencjalne kłopoty. Natomiast gdyby obserwować potencjalne zagrożenie i siłę gospodarki, analizując wykresy brytyjskich indeksów giełdowych, to w takim wypadku one sygnalizowałyby, że brytyjska gospodarka wyjdzie szybciej z kłopotów gospodarczych, że nie należy się przejmować tymi danymi, które się pojawiały dotyczące historii i że 2023 rok nie będzie upływał pod znakiem recesji, jak wcześniej zakładano w Banku Anglii, że cały rok będzie upływał pod znakiem recesji. Wygląda na to, że rynek dyskontuje inny scenariusz gospodarczy, a dzisiejsze dane za luty o wskaźnikach PMI moim zdaniem są bardzo, ale to bardzo optymistyczne. Stąd też presja na funta brytyjskiego, o czym za chwilę będziemy mówić. Teraz przejdźmy już do rynków finansowych, ponieważ dzisiaj wracają Amerykanie po święcie i będziemy obserwować zachowanie amerykańskich aktywów i oczywiście wszystkich innych. Zaczynamy od amerykańskich obligacji, które nie były w stanie spaść poniżej 3,80 na rentowności. To daje paliwo oczywiście podaży na rynkach ryzyka. Obserwujemy na japońskich obligacjach cały czas wzmożoną aktywność w rejonie 0,50% na rentowności dziesiątych japońskich. To miejsce jest kluczowe, tam Bank Japonii się broni i oczywiście wiele zależy od tego, co się wydarzy w tym miejscu dla japońskiego jena. I w tym miejscu oczywiście zachęcam do tego, żeby zapoznać się ze specjalnym raportem poświęconym temu, czy Bank Japonii odpali bombę w polityce monetarnej. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Tam w tym raporcie jest o tym, czy bać się inflacji, czy wypada teraz zakładać, że dojdzie do jakichś nowych spektakularnych wydarzeń, czy też Bank Japonii właśnie odpali tą bombę w polityce monetarnej i że będziemy świadkami czegoś niezwykłego, co doprowadzi do znowu skokowego wzrostu zmienności na jenie japońskim. Ale jeżeli jesteśmy przy walucie, widzimy, że dzisiaj jen japoński po prostu reaguje na to, co się dzieje na euro-dolarze i na rentownościach, czyli kontynuacji lekkiej tendencji wzrostowej. Jesteśmy świadkami, euro-dolar nie ma siły wrócić nad poziom 1,07, a dzisiaj moim zdaniem te dane, które były dla strefy euro, będziemy konfrontować z danymi dla Stanów Zjednoczonych. Te dane poznamy dzisiaj na początku sesji na Wall Street. Jeżeli się okaże, że dane są dla strefy euro zdecydowanie lepsze niż dla Stanów Zjednoczonych, to oczywiście będzie to paliwo ku temu, żeby euro-dolar spróbował wrócić na ten poziom 1,07. Czy tak się stanie? Bądźmy czujni w okolicach godziny 16 na dane o PMI dla Stanów Zjednoczonych. I ten funt brytyjski, widzimy dzisiaj dużą zmienność, presję na funta brytyjskiego. Na razie konsolidację mamy w średnim terminie, ponieważ długoterminowe wykresy nie pozwalają nam jeszcze na optymizm, ale jeżeli te dane będą się potwierdzały, to być może funt brytyjski będzie zmieniał tendencję nawet w średnim i w długim terminie. Z ciekawostek znalazłem wykres pokazujący, że obecna inwersja krzywej dochodowości, czyli różnica między dwójkami a dziesiątkami amerykańskimi, sygnalizowałaby i sugeruje na podstawie historii, że
w kolejnym cyklu obniżek stóp procentowych, który prawdopodobnie zacznie się jednak w tym roku, należy oczekiwać spadków stóp procentowych o 500 punktów bazowych i oznaczałoby to powrót znowu stóp procentowych do poziomu 0. I czy tak się stanie? To jest też jeden z tych ciekawych tematów na przyszłość. Warto sobie zapamiętać jako ciekawostkę te wnioski płynące z analizy historycznej widocznej na tym wykresie. Indeks Standard & Poor według Futures ma otworzyć się niżej, natomiast w rejonie 4020 mamy pierwsze wsparcie i ten poziom musi być obroniony, jeżeli byki jakkolwiek chcą i liczą na to, że uda się jakoś wzrostowe odbicie. Indeks DAX cały czas utrzymuje się nad tym poziomem 15300 punktów, pokazuje dzisiaj relatywną siłę i jeżeli te dane ze Stanów będą gorsze dla Stanów Zjednoczonych, to spodziewam się, że jednak to wsparcie zostanie obronione na DAX-ie, a bardziej będą spadać indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak się stanie. Cena złota zachowuje się analogicznie do tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze i na rentownościach. Tutaj to powiązanie jest bardzo silne, natomiast to, co wspiera popyt na ryzyko, to zachowanie ceny miedzi. Bo mimo negatywnych nastrojów dzisiaj na indeksach giełdowych, cena miedzi utrzymuje się nad poziomem $9000, a to faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Dlatego też jestem bardzo ciekawy, co się dalej wydarzy. I podsumowując rynki finansowe, chciałbym zwrócić uwagę na zachowanie Bitcoina. Zmniejsza się dodatnia korelacja, która była w poprzednim roku silna między Bitcoinem a indeksem Standard & Poor. Na tym wykresie widzicie, drodzy Państwo, jak się kształtowała w ostatnich miesiącach ta korelacja. Teraz ona spada, ale cały czas jest nad poziomem 0 i ma wartość plus 0,3. Więc jeżeli Bitcoin będzie kontynuował presję wzrostową, jeżeli pokonałby swoje opory, to oczywiście dałoby to także impuls indeksom giełdowym. Myślę, że cały czas należy traktować Bitcoina jako wskaźnik wyprzedzający koniunkturę. Na tym wykresie widzimy, że dzisiaj mamy próbę wywołania korekty spadkowej, ale jeżeli się okaże, że dno tej korekty jest znowu ustanowione wyżej niż poprzednie, to moim zdaniem prawdopodobieństwo wyjścia nad poziom 2500 punktów, nawet w formie dynamicznej, bardzo silnie wzrośnie. I z ciekawostek zwróćmy uwagę, że od początku tego roku to właśnie kryptowaluty dają największą dodatnią stopę wzrostu spośród wszystkich najważniejszych klas aktywów i to jest wiadomość, na którą warto zwrócić uwagę. Jakie są teraz reakcje polskich aktywów? Widzimy, jak zmienia się przyszła stopa procentowa, oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. WIBOR 3-miesięczny lekko rośnie. Co jest ważne, kontrakty FRA wymazały oczekiwania na pierwszą obniżkę stóp procentowych w tym roku. Rosną rentowności w okolice 6,60 polskich dziesiątek, a na rynku złotego mamy tylko lekką próbę osłabienia krajowej waluty, chociaż indeks WIG20 wyraźnie spada i sięgamy poziomów wsparć okolic 1800-1820. Na tym wykresie widzimy, że znaczenie tych poziomów rośnie i to naprawdę jest, to znaczenie naprawdę myślę, że jest istotne. Dlatego też obserwujmy, co się dalej wydarzy. Giełda papierów wartościowych spróbowała wybić się z konsolidacji i to uczyniła. Więc jeżeli dzisiejsza świeca nie będzie miała większego dolnego cienia, świeca dzienna, to wzrośnie także szansa na to, że będziemy świadkami zażartego boju o poziom 1800 punktów na tym indeksie WIG20. Z dużą szansą, że go pokonamy. Dlatego też te dzisiejsze dane makroekonomiczne tak jakby były zneutralizowane, a nastroje na samym początku nowego tygodnia handlowego w Stanach Zjednoczonych są negatywne na całym świecie na rynkach ryzyka. Zachęcam w tym momencie jeszcze raz do tych materiałów edukacyjnych, które poszerzają naszą wiedzę. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Na tapecie jest to pytanie, czy Bank Japonii odpali bombę w polityce monetarnej. Będzie tam o inflacji, o przyszłych stopach procentowych, o wskaźnikach sentymentu i właśnie o tym, czy ta bomba w polityce monetarnej Banku Japonii będzie w stanie doprowadzić do wzrostu zmienności na japońskich aktywach, zwłaszcza na jenie japońskim. Warto być świadomym tego, co się dzieje w naszej okolicy, co się dzieje na świecie i na rynkach finansowych. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków.
Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.